Cześć, witam serdecznie, tu znowu ja, Paulina i kanał Innymi Oczami. Dzisiaj zapraszam Was w haul z DM-u i powiem Wam na wstępie, za te zakupy zapłaciłam prawie 90 euro, ale trzeba było, bo trzeba sobie pewne zapasy zrobić i to, co zawsze wykorzystam w domu gdzieś tam, próbuję sobie gdzieś tam naprzód kupić, żeby później ekstra po jedną rzecz nie chodzić, także dobrze jest tak zrobić. Zaczniemy więc od tego. Kupiłam dwa płyny Lenor do zmiękczania. Jest to nowy zapach o zapachu Frühlingsgarten, czyli wiosenny ogród, jak się to mówi. Co fajnego jest w tym płynie, że bardzo ładnie pachnie i rzeczywiście jak te kwiaty wiosną. Także kupiłam ich 2 sztuki. Tak to wygląda. Kiedyś jeden Lenor kupiłam taki trochę większy. Był w promocji w Penny za 3 coś. I też dość fajnie pachnie i się długo zapach utrzymuje. Nawet moim zdaniem jest lepszy niż Vernel. Powiem tak, te Kuschelweich albo ten Soflan też jest dobry. Ale akurat opłacało mi się ten Lenor kupić, bo jest na 46 prań, więc gdzieś tam jest dobrze. Na tyle prań kupiłam chusteczki mokre do Kacpra. Zawsze kupuję taki 4-pak, pojedynczo mnie się nie opłaca, ponieważ zawsze gdzieś tam jakieś paczki muszę dać do szkoły, więc do domu też potrzebuję mieć w zanadrzu, sobie wyciągnąć, ale tego nie kupuję co tydzień, także 4 paczki jak znalazł. Oczywiście na noc podpaski wiadomo gdzieś tam. Folia aluminiowa, jedna z lepszych, polecam z DM-u. Ona jest dość gruba i fajna, nie rwie się tak. Także polecam. Ja sobie ją wykładam w piekarniku. Ten dół, jak macie te ruszta, przykładowo pieczecie sobie pizzę. No i pieczecie na tych rusztach, a na ten dół sobie skapuję, więc na ten dół sobie podkładam taką folię i co jakiś czas, raz w tygodniu gdzieś wymieniam, żeby to się nie przepalało mi. Kupiłam sobie też płatki kosmetyczne, w sumie one są dla mnie najlepsze, tych dużych nie używam, bo one są dla mnie problematyczne i nie dość, że ich jest mało. Maksymalnie tak zużywam 2 do 3 płatków po prostu i tak to wygląda. Wkładki higieniczne, akurat te lubię, albo te Alwaysy. Także one są z aloesy. Kupuję sobie do skóry, do naszych skórzanych foteli takie coś. To jest akurat dobre przy tygodniowym czyszczeniu. Jak wycieram te fotele, to nie tylko usuwa brud, ale też natłuszcza tą skórę. Wiadomo, skóra pracuje, trzeba ją też natłuścić, więc jest to godne polecenia. Bardzo długo jedną paczkę mam, więc to się jak najwięcej opłaci. Powiem Wam, kupiłam, jeśli chodzi o płyny, przepraszam za hałas, taki Color and Care. Powstała nowa seria w DM-ie, chyba ona kosztuje 2,55. O ile się nie mylę, nie chcę nikogo w błąd wprowadzać, ale jest to najtańsza seria z tych płynów do prania i jest ona na 30 prań, a nie na 20 albo 25 prań, jak nieraz zwykle jest. Także ten płyn się też opłaca i ma oczywiście ochronę włókien, technologię ochrony włókien. No i sprawdza się w niskich temperaturach. Zawsze sobie piorę w niskich temperaturach, wysokich nie piorę, bo nie chcę zniszczyć moich ubrań, więc jak najbardziej do delikatnych różnych takich rzeczy się zda. Kupiłam sobie też takie 3 główki do szczoteczki elektrycznej. Kacprowi już muszę tą jedną główkę wymienić, ale mam mieć 3, to więc sobie jeszcze nie będę wymieniać, ale Kacprowi już muszę wymienić. Kacper używa szczoteczki elektrycznej, bo najlepiej mu czyści zęby manualną, tak mu zębów nie wyczyszczę. I jest to najszybszy sposób wyczyszczenia jego zębów, więc nie tylko stymulacja jamy ustnej, ale także gruntowne wyczyszczenie zębów. Także polecam dla dzieci z autyzmem szczoteczki elektryczne.
płyn do białego też się u mnie sprawdził nieraz. Bierze też w niskich temperaturach na 40 krań. Także z tej serii kupuję, bo one są akurat najtańsze. U nas tak, bio się składuje osobno, jeśli chodzi o sortowanie śmieci w Niemczech. I powiem Wam tak, kupuję sobie takie właśnie jeszcze papierowe woreczki, ponieważ wykładam sobie, nie wiem, 2 workami kosz nylonem i później sobie wykładam tym, ponieważ on chłonie dobrze wilgoć. A jak macie coś takiego leistego, wilgotnego, jakieś fusy z kawy, torebki z herbaty, wiadomo, to wszystko potem cieknie, jak się wyciąga. I ja już nieraz miałam taką sytuację, więc postanowiłam sobie wyłożyć 2 reklamówkami i po prostu takim papierowym workiem. Także one się jak najbardziej do bio nadają. Robert sobie kupił taki żel pod prysznic. Spa. Nawet fajnie pachnie taką cytrynką. Także męski żel. Ja sobie kupuję ściereczki, oprócz Swifera, co używam, kupuję sobie takie ściereczki do czyszczenia kurzu. Raz w tygodniu sobie przetrać Swiferem, w sumie tak co drugi dzień sobie przejadę, ale raz w tygodniu, wiecie, coś jest przyklejone i tak dalej, żeby się ten kurz aż tak nie czepiał i to u mnie się bardzo dobrze sprawdza i on się tak nie osadza, więc polecam też te ściereczki. Też są bardzo wydajne, więc polecam. Jeśli chodzi o pielęgnację, higiena intymna, powiem Wam tak, kupuję ten żel do higieny intymnej, ponieważ jest on w sumie dla mnie najlepszy, jeśli chodzi o skórę wrażliwą, alergiczną czy suchą. On się u mnie sprawdza najlepiej, najlepszy zapach ma i nie dostaje odczynu alergicznego, więc dla mnie osobiście jest lepszy niż Nivea. Nivea całkowicie już musiałam odrzucić te produkty, ponieważ wywołuje u mnie przykładowo alergię, więc taki żel. Jeśli chodzi o pastę do zębów, powiem tak, u mnie się sprawdziła taka, już mamy ją drugi raz, teraz obecnie nie myję, fajnie ściąga wszelkie przebarwienia, zęby są po niej białe i powiem Wam tak, jeszcze jest druga seria z tej Blendamed, ale ona jest w środku biała. Ta jest akurat fioletowa i nie zrażajcie się tym kolorem, bo jest naprawdę dobry i przede wszystkim zostawia się po nim świeży oddech, bo druga seria jeszcze jest z tej serii wybielająca, tylko wybielająca, ale bez pozostawienia świeżego oddechu. Ta jest akurat seria, która pozostawia świeży oddech. Kupiłam sobie moje ulubione kule do kąpieli. Kupiłam sobie 2 paczki, bo powiem tak, paczka jedna mi jest za mało. Do kąpieli sobie kupiłam 2 paczki. Różny Wonderful Time i mamy Bali Vibes, czyli takie typowo wakacyjne zapachy. Co mnie się podoba w tych kulach, one się fajnie dość rozpuszczają i fajną wodę robią. Jeśli ktoś ma suchą skórę wrażliwą, fajnie nawilża. Po tym macie taką skórę, taką fajną, gładką, bo my mamy dość stosunkowo przykładowo twardą wodę. Niestety mamy stare instalacje, rurociągi i tak dalej, więc ta woda jest u nas twarda i muszę uważać też na moje włosy, dobrą pielęgnację na nie kłaść i przede wszystkim jeśli chodzi o samą skórę, muszę używać takich właśnie produktów, żeby tę skórę gdzieś tam nawilżyć. Także polecam te kule. One są dość wydajne. Jest ich tam, nie wiem, 2, 4, 5, 6, gdzieś koło tego, 2, 3, 6 kul. Czyli mam w sumie 12 kul na 12 kompań. Także fajnie się sprawdzi. I tak, mam tutaj taki fajny oto podwójny zestaw kostek do ubikacji. Nieraz kupuję w tych kulach, ale w tych kulach nieraz są pojedyncze. I stwierdziłam, kupię sobie teraz takie cytrynowe. Może się sprawdzą. I jest to plastikfreie Umverpackung, czyli pierwsze nieplastikowe
opakowanie, bo zawsze one są sprzedawane w plastikowych opakowaniach i to jest akurat trochę inna forma, ponieważ jest z takimi siateczkami. Za chwilę Wam to pokażę. Już to Wam otwieram. I macie takie coś. Jest to niby tam plastik, ale macie w ten sposób. Jest to zapach cytrynowy. Nie wiem, na ile to wystarczy, na jak długo się to sprawdzi, ale ten koszyczek jest oczywiście jak najbardziej praktyczny. I macie w kartoniku. Co mnie się podoba, bo nie lubię rozdzierania osobiście z tego plastiku, więc łatwo się je wyjmuje. Czyli opakowanie jak najbardziej na plus. I tak, mam kolejną rzecz, Listerine, w sumie jak dla mnie najlepszy. Advanced White, milder Geschmack. Entfernt hartnäckige Verfärbungen. Czyli jest to wybielający, zapobiegający przebarwieniom, czy usuwający nawet przebarwienia. I przede wszystkim on jest dla mnie w sumie najlepszy, bo wiecie, pijecie kawę, pijecie herbatę, u mnie na zębach łatwo przebarwienia, ja muszę uważać na kamień na zębach i tak dalej. No i powiem Wam, ten jest akurat dla mnie najlepszy. Używałam różnych Listerinów, używałam nawet serii Zdenk Meats za 80 parę centów w DM-ie, ale one nie są aż takie dobre jak Listerin. Nieraz trzeba dać na korzyść. Kiedyś miałam z takim kieliszkiem, jeszcze mi zostało z Kuru, co sobie kupiłam, więc sobie ten kieliszek po prostu z butelki do butelki przekładam. Kolejna rzecz, którą sobie kupiłam sobie taką manualną szczoteczkę do zębów. Nieraz sobie lubię manualną szczoteczkę do zębów używać. Akurat u mnie to są dość szybkie ruchy. Ostatnio naładowałam sobie też moją elektryczną, ale po prostu nieraz mam taki, po prostu nie chce mi się elektryczną, albo mi się rozładuje, albo nie chce mi się później ładować, to jeszcze mam taką szczoteczkę do zębów, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Osobiście używam jak najgładszej, w sumie takiej średnio gładkiej wajś, czyli takiej no gładkiej, takiej miękkiej, ponieważ ja mam bardzo wrażliwe dziąsła na krwawienia i tak dalej, więc nie mogę sobie dziąseł pokaleczyć, więc używam miękkiej szczoteczki do zębów. I tak, co Wam mogę osobiście polecić? Taki fajny żel do mycia twarzy, do skóry wrażliwej, do skóry, która się przesusza, do skóry, która jest wrażliwa, alergiczna. I co mi się podoba mi się ten skład tutaj. I przede wszystkim nie jest testowany na zwierzętach, więc firma Sante, oczywiście, która jest w DM-ie, powiem Wam, jest dwa razy droższa niż Nivea, ale jeśli chodzi o żele, ale one są przede wszystkim wydajne i co mnie się na skórze nie robią mi się takie odczyny alergiczne przede wszystkim i to jest najłagodniejsza wersja do mojej skóry, która się sprawdza. Jest to alternatywa do pewnej serii, którą używam, o której kiedyś Wam opowiem. Nie wiem, czy jeszcze sobie z tej serii kremu do twarzy nie kupię, jak mi się tamte pokończą wszystkie. Na razie sobie pokupowałam z pewnej serii z apteki, ponieważ niestety musiałam trochę z tą skórą popracować, żeby doprowadzić ją do takiego stanu, żeby naprawdę nie używać, czy w minimalnej ilości używać podkładu, ponieważ niestety moja skóra jest taka, że byle co na niej wyskoczy, to nawet nie jest z jedzenia, bo ja naprawdę słodyczy mało jem ostatnio i w ogóle prawie wcale. To jest po prostu pewne odczyny alergiczne, czy nawet brud, który jest w powietrzu, powoduje to, że moja skóra jednak nie za bardzo pracuje i te pory się po prostu zatykają. Pewne kremy mi nie zatykają i po prostu Nivea nie sprawdziła mi się i po prostu mnie totalnie zatykała i musiałam po prostu odrzucić ją totalnie, kupić sobie co innego, ale odkryłam takie coś Sante w DM-ie, które jest w sumie
największym odpowiednikiem tej firmy, której teraz obecnie używam z apteki. I akurat z tej serii jest to wegańska seria i jest to certyfikowany kosmetyk naturalny, więc tu nie ma żadnego kłamstwa. Oczywiście skład jest wypisany jak na dłoni, co mi się podoba. I było taki skład wypisany chyba bodajże w Garnierze, Fructis albo seria Harfood. Także tam jest też tak mniej więcej wypisane. Także już używam ten, bo już go drugi raz kupiłam, więc nie zawiodłam się na nim. Jest jak najbardziej dobry. No i moi drodzy, przechodzimy do... Mam parę takich ciekawych witaminek. Niektóre witaminy po prostu kupuję przez internet, bo nie mam do nich dostępów, czy jeśli chodzi o pewne rzeczy składowe, bo magnezu zwykłego go nie kupuję z DM-u, czy gdzieś tam, po prostu go nie kupuję. Kupuję sobie cytrynia magnezu, który się powinno zażywać, a nie zwykły magnez, który tak naprawdę zbytnio nie pomaga na przykładowo drżenie powiek i tak dalej. Kupuję sobie cytrynia magnezu, ale jeśli chodzi, mamy tutaj kompleks żelaza, jest bardzo potrzebny. Mam tutaj dobre witaminy do włosów. Powiem Wam tak, używam już pierwszą paczkę. Coś to dało, ponieważ mniej włosów mi na pewno wychodzi, bo mi wychodziło masa włosów przez moją tarczycę i teraz powiem Wam, te akurat mi się najlepiej sprawdziły z TTS. Kompleks witaminy B i witamina C 1200. Wiecie, bardzo ważna witamina C i to wszystko jest, żeby dbać o swoje zdrowie. Przy tarczycy organizm się wyjaławia, więc musicie sobie witaminy dozować dodatkowo i przede wszystkim nie przesadzać z węglowodanami i takimi rzeczami. Jak najwięcej warzyw i owoców i jakichś takich właśnie produktów białka i tego wszystkiego musicie jeść. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!